Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Dzisiaj arcyważny i arcyciekawy temat i zapewniam, nie jest to clickbait, czyli właśnie jak po zawale serca, zawale typu STEMI nastąpiła gwałtowna regeneracja tego mięśnia sercowego i jak odbyło się to bez jakiejkolwiek diety, bez jakichkolwiek suplementów, bo po prostu odbyło się przy pomocy postów. Więc omówimy sobie, dlaczego tak się stało, omówimy sobie treść tego badania i różnego rodzaju też oczywiście konsekwencje tego. Już na samym początku chciałbym podziękować doktorowi nauk medycznych, on się nazywa Jochen Dutzmann, Niemiec, który udostępnił mi to badanie, to jest jakby szef tego całego zespołu badawczego, który opublikował tę pracę. Tak wygląda ten pan, niesamowicie sympatyczny. I to też od razu jest poniekąd odpowiedź na pytanie, które często słyszę, skąd mam dostęp do najnowszych badań naukowych. Tak, bo one często oczywiście nie będą dostępne na różnego rodzaju stronach, które mniej czy bardziej legalnie udostępniają treść całych badań. I odpowiedź jest taka, wysyła się maila do któregokolwiek z naukowców, którzy opublikowali badania, albo do paru. To jest akurat moje doświadczenie. Właściwie w 9 przypadkach na 10 dostaje się PDF-a z całą treścią badania. Czemu? Bo naukowcy chcą po prostu, żeby ta cała ich praca badawcza nie szła na próżno. Żeby omawiać, żeby po prostu rozwijać naukowo też może być cały świat. Tym samym jest to bardzo, bardzo prosty sposób. Napisałem właśnie takiego ładnego maila do pana Johana po niemiecku. Odpisał mi 2 godziny już później i wysłał całego PDF-a. Także jeszcze raz olbrzymie podziękowania dla niego. Psst, hej, chodź. Lubisz kawę? Fantastycznie się składa, bo Czarny Owoc jest oficjalnie sponsorem tego odcinku. Kawa Czarny Owoc, jak pewnie wielu z Was wie, jest kawą wprowadzoną na rynek przez Mateusza Ostręgę z Keto Centrum. To jest o tyle śmieszne, że dowiedziałem się o tym, mimo że Mateusza znam już od wielu lat, dopiero podczas wywiadu, który miałem na jego kanale o mykotoksynach. Jestem absolutnie zachwycony kawą, zamówiłem na spróbowanie i oczywiście, jeśli chodzi o ten opis techniczny, to jest jakaś mieszanka ziaren z Brazylii, Indii, Kolumbii, mi to nic nie mówi. Natomiast pytanie, jeśli chodzi o takie rzeczy bardzo przyziemne, czy pachnie ładnie? Nie. Pachnie pięknie. Czy smakuje super? Absolutnie fantastycznie. Oczywiście na paczce jest wypisane, że są tam nuty czekolady, karmelu, orzeszków, miodu i tak dalej. Dla mnie, jako prostego człowieka, najważniejsze jest po prostu, czy smakuje dobrze. Smakuje naprawdę obłędnie. I nie ma żadnych takich smaków goryczy, nie ma żadnej kwasowości. I z mojego punktu widzenia też jest ważne, czy po wypiciu 5 będę widzieć dźwięki, tak? Czy po prostu ta kawa kopie, czy będę widzieć zapachy. Absolutnie tak. Rzeczywiście jest to też kawa mocna. Jeśli ktoś chce wypić jej więcej, na pobudzenie będzie działać. Natomiast najważniejsze z punktu widzenia zdrowia jest to, że jest to absolutnie jedyna kawa na rynku, która jest badana pod kątem różnego rodzaju pleśni, bakterii, takich jak E. coli, listeria, salmonella oraz mykotoksyn, takich jak ochrotoksyna A czy aflatoksyna. Absolutnie, tak jak mówiłem właśnie w tym wywiadzie u Mateusza, najgroźniejszych toksyn dla zdrowia. Więc mimo, że nie da się w pełni wyeliminować ryzyka spożywania mykotoksyn w dowolnym produkcie, to przynajmniej wiemy, że nie ma w tej kawie po prostu tych wszystkich najgroźniejszych rzeczy. Więc ja osobiście serdecznie zamawiam, ja już jestem oficjalnie stałym klientem po prostu i ładuję całymi słojami tą kawę. Natomiast jeśli chcesz dołączyć po prostu do grona zadowolonych kawoszy, to z kodem Bartek10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam i dziękuję Czarnej Kawie, Czarnemu Owocowi za sponsorowanie tego odcinka. Zanim przejdziemy do samego badania, tak jak mówiłem, trzeba przynajmniej na szybko omówić, jakie są rodzaje zawałów serca. Tych klasyfikacji jest parę. Taka najpopularniejsza będzie wyróżniała tak zawału serca typu 1, do którego będzie należało STEMI i NSTEMI. STEMI to jest zawał serca z podniesieniem odcinka ST, NSTEMI to jest zawał serca bez podniesienia odcinka ST. I te zawały, i to jest jeszcze raz STEMI, to jest ten zawał, który będziemy tutaj sobie omawiać, i regenerację serca po tym typu zawału. On jest powiązany z pęknięciem blaszki miażdżycowej, wytworzeniem się zakrzepu, także będzie dochodziło po prostu do zablokowania jakby światła tętnic i takie jest podłoże tego zawału. Mamy typ 2, który jest tak naprawdę, można powiedzieć, zawałem niedokrwiennym, kiedy nie występuje pęknięcie tej blaszki miażdżycowej, natomiast będzie występować niedokrwienie serca. Wymienić zawały typu 3 i 4. Zawał typu 3 to jest tak naprawdę zgon z powodu zawału. Typu 4 to będą różnego rodzaju właśnie zawały, które będą powiązane z zabiegami kardiologicznymi, bo wtedy też takie zawały mogą wystąpić. Jeszcze mamy różnego rodzaju typy zawału typu minoka, na przykład kiedy to zwężenie tętnicy wynosi mniej niż 50%.
Tam jakby stricte powody są inne, to znaczy może być zaburzenie na przykład robnych tętnic czy naczyń tętniczek, naczyń krwionośnych, może być spazm tętnic, jednym z powodów, nie wiem, arytmia. Te rzeczy sobie odpuszczamy. Z naszego punktu widzenia będzie nas interesował ten zawał typu STEM. Czyli jeszcze raz jest to zawał, gdzie dochodzi do pęknięcia blaszki miażdżycowej, wytworzenie się zakrzepu następuje i zablokowanie światła tętnic. Takie jest podłoże tego. I to są tak naprawdę najpoważniejsze typy zawałów. Oczywiście pomijamy ten typu trzeciego, gdzie następuje właściwie praktycznie natychmiastowy zgon pacjenta. Jeszcze raz, STEMI to jest zawał, na którym się będziemy skupiać, czyli z podniesieniem odcinka ST. Wynika z pęknięcia blaszki miażdżycowej i wytworzenia się zakrzepu. Warto jeszcze wspomnieć, że samo badanie było sponsorowane przez niemiecką Fundację Badań nad Sercem. I to jest takie ważne właśnie, żeby instytucje publiczne pakowały pieniądze właśnie w tego rodzaju badania, ponieważ oczywiście, jeśli mówimy o postach, w postach nie ma pieniędzy i to jest kłopot i to jest jeden z wielu powodów, dla których posty są krytykowane, mimo że stricte literatura naukowa, może powiedzieć w 99% pokazuje tak niesamowite efekty wprowadzania postów, że postów w głowie się nie mieści, że znajdzie się jakiś jeden kretyn z drugim, który będzie je krytykować. Trzeba pamiętać, że są różnego rodzaju po prostu konflikty interesów, tak? Jest całe mnóstwo grup, wpływu grup lobbyingowych, w których interesie nie jest promowanie postów. Także nie zapominajmy o tym. Samo badanie trwało od października roku 2020 do lipca roku 2022. Wyniki zostały opublikowane w maju tego roku, czyli w maju 2024 roku. Jeśli chodzi o to, jak znajdowano te osoby, znajdowano je po prostu na oddziałach szpitalnych i po prostu oferowano wzięcie udziału w takim badaniu. I koniec końców w badaniu wzięły udział 48 pacjentów. 24 osoby zostały przyporządkowane do grupy, która pościła. Były to posty przerywane, właśnie jakiego rodzaju sobie zaraz omówimy. Druga grupa, 24 osoby, miała po prostu standardową dietę. Miała zwyczajnie się żywić, było po prostu jakieś tam wskazanie, z tego co rozmawiałem, żeby schudnąć po prostu, tak? Czyli żeby była jakiś niedobór kalorii, żeby ci pacjenci schudli. I uwaga, to jest bardzo ważne. Grupa pacjentów, która była tą grupą interwencyjną, która pościła, ona w ciągu tego okienka żywieniowego również miała tą samą dietę, co grupa kontrolna. I tutaj bardzo mocno to podkreślmy. Jedyna różnica między tymi dwoma grupami była taka, że jedna pościła, a druga nie pościła. Dieta była ta sama. Nie było żadnych wskazań, żeby, nie wiem, ta dieta była u osób poszczących typu low carb, keto, żeby jedli więcej białka. Absolutnie nic z tych rzeczy. Średni wiek pacjentów w grupie, która odbywała posty, to 58,54 plus minus 12,29 lat. Natomiast w drugiej grupie średnia wieku to było 59,60 plus minus 13,11. Wiekowo bardzo ładnie ta randomizacja została dokonana, wiekowo byli praktycznie w identycznym wieku. Warto podkreślić, że same obserwacje trwały odpowiednio 4 tygodnie, to była pierwsza taka kontrola tych pacjentów, 3 miesiące i następnie 6 miesięcy i 6 miesiąc jakby kończył tą obserwację. W obu grupach, czyli w grupie interwencyjnej, czyli poszczącej, jak i grupie kontrolnej, waga startowa była wysoka. To była tak naprawdę, jeśli chodzi o BMI, czyli ten indeks masy ciała, granica między otyłością albo nadwagą. Oczywiście byli pacjenci, którzy raczej mieli nadwagę, byli pacjenci, którzy mieli otyłość pierwszego stopnia. BMI początkowo wynosiło w grupie poszczącej 29,71 plus minus 4,39, natomiast w grupie kontrolnej 28,35 plus minus 5,09. To będzie ważne też dla jakby omawiania samego badania. Były to osoby wszystkie nadwaga łamane przez otyłość stopnia pierwszego. Tutaj warto podkreślić coś, co już wielokrotnie mówiłem na kanale, też nie powinno to dziwić. Dużo ważniejszym powodem czy przyczyną powstawania zawałów są dysfunkcje metaboliczne. To jest pokazane w takiej ilości badań, że Więc szansa na to, że osoby, które mają nadwagę albo są otyłe, nie mają insulinooporności, nie mają dysfunkcji metabolicznej, jest oczywiście jakaś, natomiast jest niezmiernie mała. Warto to podkreślić. Także były to też osoby po prostu chore metabolicznie. Jak wyglądały same posty? Bardzo prosto. To były zwykłe posty przerywane 16-8. Innymi słowy, 16 godzin ci pacjenci pościli,
mogli jeść w okienku żywieniowym 8-godzinnym. I było ogólne zalecenie, żeby to było minimum 16 godzin. Nie ma wprawdzie opisu, czy rzeczywiście było wiele osób, które pościły dłużej, natomiast samo wskazanie, wytyczne to było minimum 16 godzin dziennie pościć, jemy w okienku 8-godzinnym. Podczas postu jedyne co można było spożywać to woda, więc trzeba podkreślić, nie było tam herbaty, nie było tam kawy, ci pacjenci pili tylko wodę. I teraz czemu ja to podkreślam, mimo że nie jest to podkreślone w badaniu? Ciało nie jest debilem. Tak, to jest, można powiedzieć, jakaś ta ukryta mantra kanału. To ciało nie jest debilem. Polega też między innymi na tym, że ciało będzie zawsze próbować wracać do homeostazy, do stanu równowagi, jeśli tylko da się mu szansę. I co to oznacza? Ludzie zachwycają się po prostu praktycznie jednogłośnie, bo nie zauważyłem głosów sprzeciwu praktycznie żadnych, nie licząc tak naprawdę oczywiście badań. Antyoksydanty po prostu pakować na potęgę. Tak, zielona herbata, kawa ma antyoksydanty, to fantastycznie. Owszem, to może być przydatne w jakichś określonych sytuacjach, w określonych, nie uniwersalnie. Natomiast kłopot polega na tym, że jeśli będziemy dostarczać antyoksydantów z zewnątrz, to nasze ciało automatycznie otrzymuje sygnał, żeby nie produkować endogennych, czyli tych naszych własnych antyoksydantów. I to jest coś, co gdzieś dopiero wspominam w jednym z ostatnich filmików. Antyoksydanty tego pierwszego rzutu, antyoksydanty pierwotne są dużo potężniejsze niż antyoksydanty wtórne. Właśnie te pierwotne mają dużo większą zdolność unieszkodliwiania różnego rodzaju reaktywnych form tlenu, reaktywnych form azotu. I robią to w sposób, można powiedzieć, selektywny. Bo to nie jest tak, że stany zapalne, że reaktywne formy tlenu, właśnie wolne rodniki, one są negatywne, tak? One pełnią również funkcję sygnalizacyjną i zakłócanie tej funkcji sygnalizacyjnej w sposób tak naprawdę niedyskryminujący, czyli po prostu wymiatamy wszystko, co jest pod ręką, nie jest absolutnie korzystne. To jest coś, co omawiałem już w tym filmiku. Tak jak mówiłem, jest to prawdopodobnie jeden z najważniejszych filmików, jakie opublikowałem na kanale, właśnie który się nazywał Posty versus miażdżyca, gdzie pokazywałem, co dzieje się na dziesiątkach badań podczas postu, że będzie wzrastać poziom między innymi właśnie antyoksydantów, będzie spadać ciśnienie, będzie zwiększać się ilość wydzielanego tlenku azotu w śródbłąku, co generalnie właśnie świadczy o poprawie funkcji śródbłąka tętnic. Używając złotego standardu, czyli FMD, czyli Flow Mediated Dilation, czyli jak tak naprawdę w warunkach przekrwienia będą się rozszerzać tętnice podczas postów, szczególnie naczynia krwionośne. Badania pokazują, że posty niesamowicie pozytywnie wpływają właśnie na stan tętnic. Natomiast wracając właśnie do tego wątku z antyoksydantami, w momencie, w którym pościmy, nasze ciało zaczyna produkować z każdą kolejną godziną coraz więcej antyoksydantów. W momencie, w którym dostarczymy kawę, w momencie, w którym dostarczymy herbatę, w momencie, w którym dostarczymy tak naprawdę jakiekolwiek inne zewnętrzne źródło antyoksydantów i trzeba podkreślić, praktycznie wszystkie te antyoksydanty, które będą się znajdować w tych właśnie napojach, to są antyoksydanty wtórne, nie pierwotne. One będą zakłócać produkcję naszych pierwotnych antyoksydantów, czyli my będziemy ich produkować mniej. Jeszcze raz, to co my produkujemy jest dużo potężniejsze. Jeśli miałbym strzelać, patrząc na podstawie tych różnego rodzaju mechanizmów, które sobie zapamiętywałem przez lata, jest bardzo mała szansa, że gdyby osoby, czy nie bardzo mała, a jest na pewno dużo mniejsza szansa, że gdyby te osoby piły kawę, czy piły herbatę, czy spożywały różnego rodzaju napoje, które nie są wodą, nie byłoby takiej regeneracji, o którą zaraz omówimy. I tutaj jest jeszcze jeden wątek a propos diety karniwora. Kolejny off-topic, ale mam nadzieję, że jak zawsze mi wybaczycie, że wiele osób, na przykład właśnie wchodząc na karniwor, wciąż pije kawę, wciąż pije herbatę i dziwi się, że te efekty nie są takie, jakie być powinny. Karniwor będzie mieć, czy ogólnie diety ketogeniczne, oczywiście, tak, gdzie karniwor jest dosyć ekstremalną wersją tej diety, mają to do siebie, że one są poniekąd mimikrą postów, tak? To są diety naśladujące posty. Więc tam też produkcja antyoksydantów, spadek markerów stanów zapalnych jest znaczący. Natomiast w momencie, w którym będziemy dostarczać antyoksydanty z zewnątrz, zaburzamy produkcję naszych antyoksydantów. Więc jeśli ktoś chciałby zwiększyć skuteczność diety karniwora, na przykład szczególnie, tak jak mówiłem, choćby w tym filmiku, jeśli cierpi na jakieś poważne choroby autoimmunologiczne, zero kawy, zero herbaty, to może wydawać się pierdołą u takich osób, ale to może być coś, co przeważy właśnie szale skuteczności tej diety na nieskuteczną. Przechodząc do wyników badania, to co mierzono, to co było tak zwanym pierwotnym punktem końcowym, czyli właśnie
tym pomiarem, który weryfikowano po tych odpowiednio 4 tygodniach, 3 miesiącach i 6 miesiącach, była frakcja wyrzutowa lewej komory serca. Czyli upraszczając właśnie, frakcja wyrzutowa, czyli jak efektywnie ta lewa komora serca wyrzuca krew do krwiobiegów. Ten zakres normatywny, to znaczy optymalne wyniki frakcji wyrzutowej lewej komory serca będą wynosiły od 55 do 70%. Jeśli będziemy mieli do czynienia z lekką dysfunkcją mięśnia sercowego, będziemy mieli do czynienia z wynikami 40 do 54%. Z kolei wyniki poniżej 40% będą świadczyły po prostu o mocnej dysfunkcji mięśnia sercowego. W skrajnym przypadku oczywiście będzie chodziło o niewydolność serca. Z kolei to jako ciekawostkę, powyżej 70% to też jest jakby wynik negatywny, może świadczyć o innych z kolei kłopotach, takich jak kardiomiopatia przerostowa. Tutaj wracając jeszcze raz i szybko podsumowując, wyniki 55 do 70% to są wyniki normatywne optymalne. Wyniki od 40 do 54% to jest lekka niewydolność serca, poniżej 40% będziemy już mieć do czynienia raczej z mocną niewydolnością serca. I mając tą już skalę jako punkt odniesienia do wyników badań, możemy właśnie przejść do tego, jak zmieniły się wyniki tej frakcji wyrzutowej lewej komory serca. To jest, tak jak mówiłem, pierwotny punkt końcowy. Natomiast były jeszcze wtórne, które sprawdzały m.in. ciśnienie, markery stanów zapalnych, masy ciała i to oczywiście też sobie omówimy, bo tam też bardzo, bardzo ciekawe wyniki wychodziły, które zresztą nawiązują do całego mnóstwa filmików, które nagrywałem na temat postów do tej pory. Teraz w grupie, która pościła, frakcja wyrzutowa lewej komory serca wzrosła, bo przypominam, to są osoby, które miały zawał, tak naprawdę niewydolność mięśnia sercowego, więc interesuje nas wzrost. Im większy wzrost, tym większa regeneracja i poprawia kondycji serca. Warto jeszcze podkreślić, zanim powiem, jakie były same wyniki, że podkreślono, że po 4 tygodniach, pierwsze wyniki po 4 tygodniach już były bardzo pozytywne, czyli wystarczyło miesiąc poszczenia, żeby frakcja wyrzutowa lewej komory serca się poprawiła. Żadnej specjalnej diety, zresztą to jest coś, co podkreślam właśnie w tym filmiku Posty versus miażdżyca, że wbrew pozorom dużo ważniejsze może być nie jedzenie niż to, co jemy. Owszem, dieta jest bardzo ważna, ale jeśli dasz ciału szansę się zregenerować, nawet po prostu szamając najgorsze gówno tego świata, to wciąż ciało będzie miało właśnie tą chwilę, żeby się regenerować. I tak też można żyć jak najbardziej zdrowo. Już po 4 tygodniach, wystarczyło 4 tygodnie, żeby ten mięsień się ładnie zregenerował, ale podkreślono, że wyniki były jeszcze bardziej statystycznie istotne po 3 i 6 miesiącach. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że po 4 tygodniach ta poprawa, ta regeneracja mięśnia sercowego się zatrzymała. Nie. Po 3 miesiącach było lepiej niż po miesiącu. Po 6 miesiącach było lepiej niż po 3 miesiącach i 4 czy też 4 tygodniach. Także można powiedzieć, to taki dar, który nie przestaje dawać te posty. Jakie były wyniki? Wyniki były szokująco dobre. Więc frakcja wyrzutowa lewej komory serca u grupy poszczącej zmieniła się średnio o 6,6 plus minus 7,1%. Czyli w porywach mieliśmy tak naprawdę praktycznie poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca 14%. Natomiast w grupie kontrolnej, czyli osób, które po prostu jadły jak jadły, to było 1,45 plus minus 4,82%. Różnica, nie bez powodu podkreślono, była bardzo istotna statystycznie na korzyść oczywiście grupy, która pościła. Jeśli chodzi o adherencję, czyli tego, jak grupa poszcząca trzymała się tych wytycznych, czyli innymi słowy, czy te wytyczne były ciężkie, żeby trzymać się postów, okazało się, że adherencja wynosiła 83,7%. Przez praktycznie 84% wszystkich dni w ciągu tych 6 miesięcy te osoby pościły. Czyli nawet nie jest tak, że te osoby pościły non-stop i mieliśmy taką poprawę. Ale to też pokazuje, że po prostu te posty nie były ciężkie i jest to też zauważalne, wydaje mi się, absolutnie u wszystkich osób, które początkowo uważają, że niejedzenie 16 godzin jest ciężkie, a potem, kiedy się już zaczynają, okazuje się, że to nie jest tak, że odczuwają jakiś mocny głód. Często jest spadek po prostu nawet tego głodu. I okazuje się, że jest to absolutnie naturalne, nawet już po paru tygodniach. Także można powiedzieć, jest to jakieś tam potwierdzenie tego, jak łatwe mogą być posty, jak proste w odniesieniu oczywiście do tej grupy badawczej. I co najciekawsze jeszcze, największe wzrosty tej frakcji wyrzutowej lewej komory serca wystąpiły u osób, które miały najniższy wskaźnik. Im była większa dysfunkcja mięśnia sercowego,
tym większa była regeneracja podczas postów. I to jest coś, co znowu też wymieniam choćby w tym ostatnim filmiku, gdzie omawiałem leki, które nazywają się flozyny, które można powiedzieć naturalnie zwiększają ilość ciał ketonowych w organizmie i tam opisywałem, że ciała ketonowe mają to do siebie, że one są w stanie bardzo łatwo być przekształcane w energię, szczególnie w organach, takich jak właśnie mięśnie sercowe, które mają dysfunkcję, czy nie są w stanie korzystać efektywnie z glukozy czy kwasów tłuszczowych. I na ten temat będzie olbrzymi osobny filmik, jak ciała ketonowe będą w stanie regenerować serce. Bo jeśli ktoś zastanawia się na zasadzie what the fuck, prawda? Jakim cudem, nie jedząc 16 godzin, jedząc w okienku 8-godzinnym, te osoby jadły to, co te inne osoby w grupie kontrolnej po prostu jadły w ciągu dnia, to odpowiedź jest taka, że czy jedna z części odpowiedzi jest taka, że im dłużej pościsz, tym więcej ciał ketonowych oczywiście będziesz produkować. Im więcej ciał ketonowych produkujesz, oczywiście do pewnego momentu, łatwiej zasilać różnego rodzaju organy, które wcześniej miały dysfunkcję, czyli następuje na przykład zwiększona angiogeneza, czyli powstawanie naczyń krwionośnych w sercu. Następuje zwiększona proliferacja komórek serca wtedy, czyli na nie będzie więcej komórek serca. Te, które są martwe, różnego rodzaju organele, takie jak choćby mitochondria, które są martwe, dysfunkcyjne i nie mogły być usunięte wcześniej, zostają usunięte, bo zaczyna być nasilony proces autofagii między nimi i mitofagii, czyli usuwania mitochondriów, które mają jakieś defekty. Natomiast to, tak jak mówiłem, omówimy sobie w osobnym filmiku. Jeśli chodzi o wtórne punkty końcowe, to co zaobserwowano, to istotnie statystyczną utratę wagi większą niż w grupie kontrolnej u osób poszczących. Znowu jest to absolutny klasyk, który widać po prostu w wielu innych badaniach, że jeśli damy komuś mniej czasu na jedzenie, to naturalnie po prostu zaczyna jeść mniej, ta utrata wagi, nawet bez liczenia kalorii, warto podkreślić, będzie po prostu dużo większa. Jeśli chodzi o markery stanów zapalnych, nie było specjalnej różnicy między białkiem reaktywnym C, między dwoma grupami, natomiast poziom interleukiny 6, jeden z takich klasyków też, jeśli chodzi o pomiary cytokin prozapalnych, swoją drogą markery stanów zapalnych omawiałem w tym filmiku. Spadek poziomu interleukiny 6 był dużo większy w grupie osób poszczących. Jeśli chodzi o lipidogram, zanotowano spadek całkowitego cholesterolu w obu grupach. Znowu nie powinno to dziwić, z kolei w tym filmiku opisywałem, że im większa waga jako linia bazowa, tym większy spadek cholesterolu będziemy zanotowywać u takich osób w momencie, kiedy chudną. Natomiast paradoksalnie, jeśli dojdziemy, już im bliżej jesteśmy wagi normalnej, albo już mamy wagę normalną i zaczynamy pościć, tym większy będzie wzrost cholesterolu, czy to hipoproteiny LDL, czy całkowitego cholesterolu podczas tych postów. Więc poza dietą, jakby stricte między innymi waga w odniesieniu do postów będzie jednym z takich ważniejszych czynników, które będą decydować, czy właśnie cholesterol wzrośnie, czy nie. Jeśli chodzi o poziom hipoproteiny HDL, znowu wzrósł bardziej u osób poszczących. Nie powinno to dziwić ponownie, ponieważ po prostu te posty bardzo ładnie odtłuszczają wątrobę. A zawsze, już powtarzałem w mnóstwie filmików, poziom lipoproteiny HDL jest funkcją również, świetnym markerem funkcji twojej wątroby, chociaż tak naprawdę dosyć nieznanym wciąż. A im bardziej stłuszczona wątroba, tym mniejszy poziom HDL, bo wątroba po prostu produkuje mniej tej lipoproteiny. Im lepsza funkcja wątroby, to znowu do pewnego momentu jest coś takiego jak zbyt wysoki potencjalnie poziom HDL, to też może być jakby czynnik potencjalnie czy marker chorobotwórczy, natomiast mówiąc ogólnie, wyższy poziom lipoproteiny HDL będzie świadczyć po prostu o lepszej funkcji wątroby. Poziom trójglicerydów, tych kwasów tłuszczowych, których będziemy używać do zasilania organizmu, albo też właśnie pokazuje nadmiar kalorii w organizmie, który występuje poprzez na przykład nasiloną podaż, czy jedzenie zbyt dużej ilości węglowodanów, był niższy u osób poszczących. Natomiast absolutnie najciekawszym markerem, który mierzono moim zdaniem właśnie w tych wtórnych punktach końcowych, była cząsteczka, która się nazywa NT-proBNP. I to jest N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B. Wiem, masakra, jeśli chodzi o nazwę, natomiast co tak naprawdę mierzy ten marker? Bo to jest jeden z takich markerów, który właśnie będzie mierzyć dysfunkcję, albo ogólnie mówiąc funkcję serca. Ten propeptyd NT-proBNP, on ma to do siebie, że jest częścią takiej właśnie większej cząsteczki proBNP. I teraz ta cząsteczka proBNP
ona będzie wzrastać, im bardziej będzie rozciągnięty mięsień sercowy. Czyli na przykład jeśli mamy bardzo wysokie ciśnienie, to oczywiście będzie to jeden z takich markerów potencjalnej dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego, ale pro-BNP wtedy wzrasta i tym samym będzie wzrastać ten marker NT-proBNP. Teraz dlaczego to jest takie ważne? Jeśli chodzi o normy, to szacuje się, że dla NT-proBNP u tak zwanych młodych dorosłych, czyli poniżej 50 roku życia, powinniśmy się spodziewać, że te wartości będą wynosić mniej niż 125 pikogramów na ml. U starszych osób dorosłych, czyli powyżej 50, szacuje się, że normą może być nawet 450, natomiast warto podkreślić, to jest równie dobra norma jak po prostu wysokie ciśnienie osób starszych. Owszem, ono występuje, natomiast zawsze po prostu będzie to między innymi markerem tego, że dochodzi do sztywnienia tętnic i tak dalej. Nie jest to, że tak powiem, nawet jeśli występuje u wielu osób, oznaka, że jest to coś absolutnie pożądanego. Natomiast jak zmieniały się właśnie poziom tego markeru? Jeszcze raz, on się nazywa NT-proBNP, bo to jest absolutnie fascynujące. Jeśli chodzi o linię bazową, to wynosiła ona 861 pikogramów na ml w grupie poszczącej. Olbrzymi wynik, wskazujący na dysfunkcję po prostu serca. Był dużo niższy w grupie kontrolnej, 642 wynosił. Spójrzcie sobie na tabelę, ja to oczywiście odczytam, bo nieustannie niektóre osoby mi przypominają, że też są osoby, które po prostu są niewidome i słuchają tych filmików. Po 4 tygodniach spadek w grupie osób poszczących wyniósł z 861 spadł na 470. Po 3 miesiącach spadek nastąpił z 470 na 170 pikogramów na ml i uwaga, po 6 miesiącach wyniósł 127. I trzeba pamiętać, te osoby średnio były w okolicy 60. Czyli innymi słowy, wystarczyło 6 miesięcy postów, żeby wartość NT-proBNP wyniosła tyle, ile u młodych dorosłych. Praktycznie spadła do tego poziomu. Jeszcze raz, bez specjalnej diety, same posty. Nie mogę przestać podkreślać ważności tego. Jeśli chodzi o osoby, które po prostu były w grupie kontrolnej, tak jak mówiłem, one schudły, stąd też będzie między innymi poprawa. 642 pikogramy na ml to była linia bazowa. Po 4 tygodniach nastąpił spadek do 510. Po kolejnych 3 miesiącach nastąpił spadek z 510 na 243. Po 6 miesiącach nastąpił już niewielki spadek z 243 na 238. Nie umywa się to po prostu do tego, jak korzystnie wypadał ten marker w grupie jeszcze raz osób poszczących. Więc oczywiście ten marker to jest, można powiedzieć, pokłosie poniekąd tego, że ta frakcja wyrzutowa lewej komory serca się poprawiła, czy właściwie pokłosie, tak? Są to rzeczy bardzo mocno ze sobą powiązane. Bo ten marker będzie nam pokazywać, właśnie NT-proBNP, że serce nie musiało się tak rozciągać i oczywiście też mieliśmy spadek ciśnienia w tej grupie osób poszczących, więc wydaje się to w pełni naturalne. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to będzie też jeden z takich najważniejszych odcinków, przynajmniej na ten moment na kanale, ponieważ wiele osób po zawale uważa, że nie ma specjalnie dużo rzeczy, które można zrobić. Okazuje się, że można nie robić nic, czyli po prostu nie jeść jakiś czas w ciągu dnia, i będziemy mieć pozytywne zmiany. Także mam nadzieję, że no właśnie, jeśli miałeś taki kłopot, to będziesz wiedzieć, że posty są w stanie jak najbardziej pomóc po prostu w regeneracji tego mięśnia sercowego, w twojej rehabilitacji. Jeśli masz znajomych, którzy cierpią na te kłopoty, którzy przeszli zawał, proszę podesłać im filmik albo nawet badanie, które oczywiście będzie znajdowało się w opisie, żeby wiedzieli również, że mogą sobie pomóc. Jeśli zobaczysz jakiegoś kretyna, po prostu ignoranta z tytułem naukowym, który będzie ci mówić, że posty są negatywne, to już też będziesz wiedzieć, co robić. Jak zawsze wszystkie te opowiastki, anegdotki medyczne, pytania, obserwacje są bardzo mile widziane. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej tych pytań. Tradycyjnie polecam swoje flagowe kursy, jeśli ktoś chce wesprzeć kanał albo po prostu wesprzeć swój samorozwój i edukację. Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby nie wydawać non-stop pieniędzy na korepetytorów, nauczycieli, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli tzw. Experts Incubator, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny również od A do Z, jak stworzyć własny plan nauki, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, które przyswoisz, czyli żeby teoria nie została teorią, żeby ona była również
praktyką oraz jak tworzyć m.in. pętlę informacji zwrotnej, żeby wiedzieć, że to, co robimy, albo ta nasza wiedza jest rzeczywiście słuszna. Kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, m.in. jak diagnozować terogenowe wypadanie włosu i jemu zapobiegać, jak zwalczać m.in. uporczywy łupież i inne choroby skóry głowy. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czasu również po wysłuchaniu tego odcinka. Coś, co zacząłem robić od paru filmików, też bonusowa ciekawostka będzie się znajdowała gdzieś tam w komentarzach, powiązana właśnie z tematem tego filmiku, żeby dalej jakoś poszerzać te nasze horyzonty dietetyczno-medyczne. Z kolei w opisie jest link do mojego newslettera. Można kliknąć, wyskoczy okienko, można wprowadzić adres mailowy i tam z kolei będę wysyłać właśnie artykuły. One głównie są na temat pamięci, nauki języków obcych, produktywności, kreatywności i czasami badań naukowych. I na końcu, jeśli interesują Cię wszystkie informacje, które podałem w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Można to zrobić do tego filmiku i ponad 100 już poprzednich filmików również. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się tylko na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę. 2 tygodnie temu jakieś wprowadziłem po prostu nowe metody płatności, także teraz, wcześniej było to tylko PayPal i PayPal jest upierdliwy. Teraz jest to zmienione, więc można po prostu na wiele innych sposobów, choćby kartami, zapisać się po prostu do takiej subskrypcji albo wykupić ją na 1 miesiąc. Również dostępne dla patronów jest forum, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli takowe chodzą po głowie, oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu publikuję jakieś ciekawe badanie i jest do tego zawsze dostępny mój komentarz omawiający bardziej szczegółowo wyniki tego badania, jego konsekwencje. Oraz oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę z patronów, to można mi tam zadawać pytania dotyczące danego zagadnienia, czy też właśnie badania, które omawiałem. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.